Jak wiemy, od 2021 roku Unia Europejska rozpoczęła regulacje w kwestii związanej ze sztuczną inteligencją. Te regulacje rozwinięte zostały w 2023 roku. Powstał akt sztucznej inteligencji i w 2024, czyli w bieżącym roku, doszły nam kolejne nowe regulacje w tym obszarze, które stworzyły cztery kategorie ryzyk związanych z funkcjonowaniem sztucznej inteligencji. I pierwsza z tych kategorii to są tak zwane ryzyka niedopuszczalne. Czyli to są takie obszary, w których sztuczna inteligencja, przynajmniej na dzień dzisiejszy, w ogóle nie może być stosowana. I takim obszarem jest przedmiot na przykład poprzedniego wykładu, wspaniałego wykładu tutaj pani Patrycji, dlatego że w grupie właśnie zakazanych obszarów, w których nie wolno stosować sztucznej inteligencji, przynajmniej na tym etapie regulacji, bardzo ogólnych regulacji, jest scoring ludzi. A oprogramowanie, które tutaj było prezentowane, wyśmienite, potrzebne, chyba wszyscy się zgodzimy, które pozwala przeciwdziałać patologii w sieci, jest niczym innym jak scoringiem ludzi. Również wytypowanie osób, które chcą popełnić samobójstwo, jest rodzajem scoringu ludzi. I to jest taki pierwszy przykład, być może na tym etapie wylewania dziecka z kąpielą. Być może nie o to chodziło tak naprawdę i być może należy dokonać w tym obszarze poważnych zmian. Drugą grupą ryzyka to jest właśnie tutaj ryzyko, tak zwane grupa wysokiego ryzyka, o którym już pan Jan wspomniał w sesji pytań. I w tej grupie mamy takie obszary jak lotnictwo, edukacja i wykładnia prawa. Oczywiście więcej jest tych obszarów. O ile to jest naturalne dla nas, że lotnictwo, nie chcielibyśmy, żeby sztuczna inteligencja decydowała o tym, jak przynajmniej na tym etapie rozwoju sztucznej inteligencji, a może na żadnym, jak dokładnie samolot ma lecieć, to jest dla nas takie troszeczkę intuicyjnie oczywiste. O tyle na przykład edukacja, no to już jest kwestia, bym powiedział, być może dyskusyjna w niektórych obszarach. Czy rzeczywiście powinniśmy ograniczać sztuczną inteligencję w zakresie edukacji? Największy obecnie startup, który został przyznany bodajże tydzień temu w Polsce w obszarze nauki, rozwoju nauki, to jest właśnie startup oparty na nauczaniu i kształceniu za pośrednictwem sztucznej inteligencji. A proszę zwrócić uwagę, że ten obszar podlega bardzo silnym restrykcjom na poziomie Unii Europejskiej. Trzecia kwestia, trzecia grupa to są tak zwane zasady przejrzystości. To znów się odwołam do tego panelu, który był przed chwileczką, wyśmienitego pani Patrycji, w którym sztuczna inteligencja będzie miała obowiązek, i to już za 6 miesięcy, w zasadzie nie za 6 miesięcy, bo vacatio legis to było 6 miesięcy, czyli od września będzie miała obowiązek sztuczna inteligencja informować, że rozmawiamy ze sztuczną inteligencją, komunikujemy się ze sztuczną inteligencją. Mamy pewne okresy przejściowe, czyli od września wchodzą pierwsze ograniczenia właśnie w tym obszarze, gdzie sztuczna inteligencja będzie miała obowiązek poinformować nas, że jest sztuczną inteligencją. Inne wchodzą w ciągu 24 miesięcy, czyli za około 18 miesięcy, czyli z tej grupy wysokiego ryzyka, a z grupy zakazanej, objętej albo wyłączeniami całkowitymi, albo bardzo wysokim poziomem wyłączeń, wchodzą za 30 miesięcy. Czyli tak wspaniały program, który widzieliśmy tutaj zaprezentowany przez panią Patrycję, za mniej więcej 30 miesięcy w zasadzie nie mógłby funkcjonować. Mało tego, te regulacje wprowadzają jeszcze jeden obszar, a mianowicie mówią, że wszelkie badania laboratoryjne inżynierów, programistów muszą być prowadzone w środowiskach wyłączonych z sieci. W jaki sposób w praktyce rozwijać tę sztuczną inteligencję, takie programy, które tu widzieliśmy, które potrafią wyselekcjonować osoby, które chciałyby popełnić samobójstwo i przeciwdziałać tym samobójstwom w środowisku nienaturalnym. Jak to zrobić? I do tego sprowadza się moje dwa pytania i chciałbym tutaj zacząć od pana Jana Czarnockiego, który ma doświadczenia, zarówno studiował w Chinach, jak i współpracował z uczelniami w Stanach Zjednoczonych, i we Francji, i w Niemczech, i w Belgii. Jak te kwestie wyglądają regulacyjne w różnych miejscach świata? Jak one wyglądają w Chinach? Jak one wyglądają w Stanach Zjednoczonych? Czy posiadamy takie ograniczenia? Bo proszę zwrócić uwagę, bo chciałbym, żeby pan, panie Janie, odniósł się do problemu w sposób, jeśli mogę uprzejmie prosić, następujący.
Czy to nie jest tak, że my, tworząc na poziomie wyłącznie Unii Europejskiej, umówmy się, w skali świata bardzo niewielkiego tworu, oczywiście bogatego, ale niewielkiego obszarowo, czy my nie skazujemy się poprzez tworzenie tego typu regulacji, jakie tu zakreśliłem, w sumie bardzo ścisłych, na dwie konsekwencje. Na wykluczenie się z wyścigu do sztucznej inteligencji, do rozwoju sztucznej inteligencji. Czy my się nie skazujemy w niektórych obszarach właśnie na zaniechanie potrzebnych projektów? To jest pierwsza kwestia. I może od tego zacznijmy. Jak ta kwestia w ogóle jest zregulowana na poziomie świata, a przynajmniej tych regionów, w których pan się specjalizował i w których pan ma doświadczenia? Bardzo dziękuję za zaproszenie. Może tytułem najpierw wstępu. To, o czym pan mówi, to jest doskonały dowód na to, jaki mamy problem z AI Actem, ponieważ nie do końca to jest prawdą to, co pan powiedział, ale nie można pana za to winić, ponieważ prawnicy, którzy teraz próbują zinterpretować AI Act, oni sami do końca nie wiedzą, co tam tak naprawdę jest i jakie to ma praktyczne znaczenie. Więc to, o czym pan mówił, to jest świetny symbol tego, jaki my będziemy mieli problem z AI Actem, nie nawet na poziomie takim normatywnym, co naprawdę jest w tym tekście prawnym, tylko potem, jak na przykład organy nadzorcze będą to interpretowały i jak bardzo dużo jakichś niedorzeczności może z tego po prostu wyniknąć. Na przykład ten system, o którym wcześniej mówiła Patrycja w poprzednim panelu, to będzie system high risk, bo to jest emotional recognition i potrzebna będzie odpowiednia dokumentacja i to nie można powiedzieć, czy to jest zabronione, czy nie. Oczywiście są inne systemy, które będą zabronione, ale te techniczne szczegóły nie mają znaczenia, bo myślę, że lepiej się właśnie skupić na tym, że już widzimy teraz, jak już teraz rozmawiamy, mamy uchwalony ten AI Act, że są bardzo duże problemy interpretacyjne i jednak powinniśmy dążyć do ideałów prawa, w którym osoba, że tak powiem, rozumna i wykształcona jest w stanie po prostu otworzyć ustawę i w miarę zrozumieć, co tam jest, ze względu na to, że AI Act posługuje się bardzo dużą ilością nowych terminów, w tym terminów technicznych. My sami prawnicy, czy tam badacze prawa, którzy siedzimy i zastanawiamy się, jak to ma być uregulowane, mamy z tym wielki problem. Wrócę do Unii Europejskiej za chwilę, ale chciałbym namalować, że tak powiem, najpierw taki globalny pejzaż tego, jak te regulacje systemów sztucznej inteligencji mają się globalnie. Zacznę od Chin, nie dlatego, że Chiny są najważniejsze, tylko że są bardzo specyficzne i emblematyczne dla pewnych konkretnych trendów, które nie do końca nie aplikują się do, że tak powiem, szeroko pojętego świata zachodniego. Więc w Chinach systemy sztucznej inteligencji są regulowane o tyle, o ile musi być zagwarantowany monopol władzy partii komunistycznej. Czyli na przykład jak mamy te słynne large language models, to one są regulowane w ten sposób, żeby ich output nie zagrażał legitymizacji władzy partii komunistycznej, a jednocześnie mamy sytuację, w której ogromny rozwój następuje systemów skupionych właśnie na inwigilacji. To jest jedna z największych ryzyk dla praw podstawowych, inwigilacja. Czyli z jednej strony w Chinach mamy rozwój systemów inwigilacyjnych, mamy wszędzie kamery, rozpoznanie twarzy, ale z drugiej strony mamy regulację, która ma nie zagrażać władzy partii komunistycznej. Teraz przejdę do Stanów Zjednoczonych, które myślę są dla nas najbardziej interesujące, ponieważ Stany Zjednoczone są liderem po prostu globalnym technologicznym, wszyscy się odwracają, patrzą na Stany, tam są pieniądze, tam jest kapitał, tam jest po prostu innowacja i Stany Zjednoczone generalnie na ten moment mają taki hands-off approach do regulacji. Prezydent Biden i administracja prezydenta Bidena wydała taki executive order, czyli taki dekret wykonawczy, który zlecił agencjom rządowym w Stanach opracowanie takich guidelines, czyli wskazań dla konkretnych przemysłów, czy tam gałęzi gospodarczych, jak one powinny wdrażać i rozwiązywać te systemy, a także następuje teraz praca nad tymi guidelinesami dla programów, które są finansowane z rządu federalnego. Czyli to jest bardziej dialog na temat ustalenia jakichś dobrych praktyk i samoregulacji, ponieważ widać, że w Kongresie, w Waszyngtonie wszyscy wiedzą, że po prostu to jest technologiczne przywództwo Stanów to jest ich siła i oni nie chcą regulować. Plus trzeba powiedzieć, że w Ameryce to prawo oni są bardzo, bardzo pragmatyczni, więc oni po prostu uznali, że na razie oni nie uznają, że te ryzyka związane ze sztuczną inteligencją są tak bardzo duże, więc zobaczmy, co z tym będzie. Jeżeli będzie coś się materializowało, to może pomyślimy. Natomiast w Europie my mamy troszeczkę inną filozofię, nie tylko prawa, ale ogólnie filozofię i mamy AI Act.
Europa wychodzi z założenia, że jest globalnym liderem regulacyjnym i do tej pory było tak, że jeżeli my coś regulowaliśmy, to stawało się globalnym standardem i mądrze, mniej lub bardziej mądrze regulowaliśmy. Doszło do czegoś takiego, że mamy tak zwany Brussels Effect. To jest zjawisko opisane przez amerykańską badacz Anu Bradford, która mówi, że Europa jest potęgą regulacyjną i standardy, które ustanawia na przykład w bezpieczeństwie produktów, w bezpieczeństwie chemikaliów i różnych innych rzeczy, które tworzą ryzyka na rynku. Europa tworzy standardy, które potem przez siłę wspólnego rynku są po prostu implementowane na całym świecie, ponieważ bardziej się opłaca mieć zgodność z jednym standardem europejskim, nawet w Stanach Zjednoczonych, niż mieć inne systemy compliance'u. I w ten sposób my eksternalizujemy jak gdyby swoje standardy. I paradoks Brussels Effect, już kończę, polega na tym, że on działał, dopóki ludzie w Brukseli, którzy tworzą polityki, się o nim nie dowiedzieli. Czyli w momencie, kiedy Brussels Effect wszedł do mainstreamu, ten artykuł naukowy Anu Bradford zaczął być czytywany w Parlamencie Europejskim czy w Komisji, to wszyscy też globalnie zdali sobie z tego sprawę, że coś takiego w ogóle istnieje i mówi, o kurde, ale my nie chcemy być regulowani przez Europejczyków, coś takiego się działo. A z drugiej strony ci Europejczycy, ci urzędnicy mówią, o, mamy taką siłę, mamy ten Brussels Effect, no to co tam jeszcze możemy zregulować, żeby lewarować siłę? Nie mamy lotniskowców jak Amerykanie, ale możemy tutaj regulować. No i okazuje się teraz, że jak patrzymy na wykresy i ten stosunek PKB amerykańskiego do europejskiego w liczbach bezwzględnych no, rozjeżdża się, Amerykanie są znacznie silniejsi gospodarczo niż my, to ta siła tego Brussels Effect jest coraz mniejsza i też jest dużo prac badawczych, prawników, którzy mówią, że w przypadku tego AI Act nie będzie tego Brussels Effect, czyli że świat niekoniecznie musi pójść naszą drogą. Co robi AI Act? AI Act, jeżeli się przyjrzymy mu bardzo blisko, to on zostawia bardzo duże pole do popisu. Ale to jest jedna rzecz, co prawnik, który usiądzie i on potem zabiluje dziesiątki tysięcy dolarów, co on powie i jakie dokumenty napisze i potem w sądzie, co on wywalczy. A inna jest sprawa właśnie, jak my usiądziemy sobie, biznesmen, który chce zrobić startup na przykład, być w Europie i on mówi, ojejku, ale ja mam jeszcze ten AI Act, a ja nie mam 100 tysięcy teraz na prawników, prawda, świetnych. Więc to chodzi o klimat, który tworzymy i bardziej priorytety. Kończąc, moim zdaniem największym problemem z AI Act jest generalna taka zły psychologiczny fokus w Unii Europejskiej. Nie koncentrujemy się na inwestycjach, na innowacjach, na pójściu do przodu i potem regulowaniu, bo trzeba też oczywiście dbać o to, żeby te ryzyka się nie materializowały, bo one istnieją, ale nie tak, o jakich często mówimy w dyskursie publicznym, tylko my w Europie mówimy regulujmy, a Amerykanie niech robią innowacje. To jest też zła percepcja siły, jaką mamy, bo mamy coraz mniej niestety siły, a powinniśmy konkurować z Amerykanami. Mam pytanie do pana profesora Traciano, a mianowicie w 1974 roku, między innymi za sprawą i z inicjatywy Polski, powstała konwencja międzynarodowa AETR, która kształtowała regulacje związane z normami czasu pracy kierowców. Ale w tamtym czasie mieliśmy na tyle świadomości w Europie, samoświadomości europejskiej, że stara Unia Europejska, tak już wówczas jeszcze nie Unia, ani nawet nie wspólnota, ale kraje, które dały podwaliny Unii Europejskiej w 1974 roku, były na tyle samoświadome, że wiedziały, że tego typu akt nie może obejmować wąskiej grupy kilku bogatych, ale zaledwie kilku krajów. W związku z powyższym konwencja AETR w tamtym już czasie objęła nie tylko całą Europę, ale znaczną część Azji. Jak to jest, panie profesorze, jak z pańskiej perspektywy, jak pan ocenia, czy my przypadkiem nie tworzymy teraz takiego pudełka, bogatego pudełka, ale w sumie niewielkiego pudełka w skali całego świata? I czy to nie nie będzie przeciwskuteczne dla rozwoju pewnych potrzebnych systemów sztucznej inteligencji, ale tak samo czy one przypadkiem nie będą przenoszone, te biznesy, te silniki, te zespoły inżynierów tworzące silniki sztucznej inteligencji po prostu poza Unię Europejską, co będzie miało zarówno skutki gospodarcze, a przyniesie bardzo ograniczone albo żadne skutki pozytywne społeczne. Jak pan profesor uważa? Grazie per l'invito, ovviamente. È la seconda volta che vengo e devo dire che torno in Italia arricchito perché diciamo, il confronto che noi abbiamo molto intenso sull'intelligenza artificiale in Italia
ovviamente richiede poi invece un dibattito a livello europeo. Io devo dire che concordo pienamente con quello che ha detto il collega. Credo che l'approccio dell'Unione Europea alla regolazione dell'intelligenza artificiale sia un approccio molto prudenziale, ma sostanzialmente è un approccio che, diciamo, si fonda su aspetti anche psicologici, ma che in qualche modo riguarda più, diciamo, la limitazione dell'utilizzazione per i fattori di rischio che la regolazione in termini di opportunità di sviluppo. Quindi se la domanda è ma non è che così noi in qualche modo limitiamo lo sviluppo tecnologico perché poniamo dei freni, dei limiti, degli ostacoli? Questo significa che poi l'Europa dal punto di vista tecnologico, digitale, sarà più arretrata rispetto agli altri Stati? La risposta è sì, non c'è alcun dubbio su questo. Però in realtà la domanda forse dovrebbe essere arricchita da un altro elemento. L'Europa e le istituzioni europee disciplinano l'intelligenza artificiale attraverso la mappa dei rischi e lo fanno nell'interesse pubblico. Cioè sono istituzioni pubbliche che provano a disciplinare ciò che in tutto il resto del mondo non è disciplinato. Perché accade questo? Perché in tutto il resto del mondo la tecnologia non è in mano agli Stati, ma è in mano a soggetti privati. In Europa l'idea che la tecnologia e soprattutto, come dire, lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, che io paragono a una vera era tecnologica che, come dire, proprio qui forse sentii la volta scorsa, è un po' una rivoluzione come l'introduzione dell'energia elettrica sostanzialmente o dell'energia atomica. In Europa l'idea che ci sia una mancanza di regolazione e quindi si deleghi al privato sia lo sviluppo sia anche, diciamo, come dire, l'introduzione di strategie per la protezione degli individui. Ecco, quest'idea per gli europei, come dire, non è convincente. Quindi noi siamo abituati in Europa prima a regolare, prima a disciplinare, prima ad autolimitarci, perché abbiamo forte l'idea della protezione delle persone, dei diritti delle persone. E quindi, tutto sommato, quando noi sentiamo appunto che determinati sviluppi utilissimi come quelli che abbiamo sentito prima rischiano di dover essere bloccati perché la tutela della privacy, la necessità di evitare che attraverso questi sistemi di intelligenza artificiale si possa in qualche modo subornare le persone, cioè fare un'attività diciamo di manipolazione delle persone, ecco, tutto quanto questo, anziché portare a investimenti per fare in modo che la capacità di evoluzione e di applicazione dell'intelligenza artificiale appartenga agli Stati, quindi alla parte pubblica, spendiamo risorse solo per limitare l'invasione, la pervasività dell'attività dei privati. Questo è un po' il problema. Ed è un problema che noi vediamo a tutti i livelli, anche con riferimento all'utilizzazione di sistemi di intelligenza artificiale per finalità non positive, e cioè attraverso la cybercriminalità, attraverso la manipolazione degli individui quando vi sono delle elezioni, cioè l'utilizzazione di questi sistemi per minare e per, come dire, in qualche modo incidere sulle istituzioni democratiche dell'Europa. Questo è il problema vero. Questo spinge il nostro legislatore europeo a, diciamo, fare norme di limitazione. E io critico fortemente questo atteggiamento, perché seppure sono necessarie queste norme, dobbiamo contemporaneamente sviluppare una nostra capacità di evoluzione.
Dziękuję serdecznie, panie profesorze. Panie Krzysztofie, do pana mam pytanie związane z pana specjalizacją, czyli bezpieczeństwem, ale w troszeczkę innym ujęciu. Kiedy my używamy tak troszeczkę niefrasobliwie i w sposób częściowo nieuzasadniony takiego określenia sztuczna inteligencja en bloc jako coś, jakiś monolit. Nie wszyscy być może rozumieją, że sztuczna inteligencja to są pewnie tysiące, może setki tysięcy silników, prawda, autonomicznych, niezależnych, często z sobą nawet nie komunikujących się. Ja pamiętam, kiedy pierwszy mój program opracowałem 11 lat temu, wówczas na algorytmach genetycznych. One były silnie niedoskonałe 11 lat temu, zrobiły gigantyczny skok, niewyobrażalny skok w ciągu tych 11 lat, ale to już były pierwowzory sztucznej inteligencji. I przecież takich podmiotów jak mój musiało być tysiące albo może setki tysięcy w tamtym czasie na świecie. Więc to, co składa się na sztuczną inteligencję i to, co my rozumiemy przez sztuczną inteligencję, to jest pewne środowisko silnie zdywersyfikowane, prawda? Na pewno to nie jest jakiś monolit. I pytanie moje jest takie, nieuniknione jest, prędzej czy później nieunikniona jest wojna silników. Ona już się dzieje. Pański wykład to udowodnił, gdzie silniki sztucznej inteligencji zapobiegające przestępczości walczą z silnikami właśnie tymi, które dopuszczają się tych działań niedozwolonych z prawem. Więc wojna silników jest nieunikniona i ona jest nieunikniona i na poziomie korporacji, ona jest nieunikniona na poziomie państw. Moje pytanie jest takie, jak pan ocenia przyszłość tej wojny silników, ale w pewnym kontekście tych uregulowań prawnych? Jeżeli my stworzymy sobie środowisko, w którym, tak jak słusznie pan profesor wspomniał, środowisko prawne, które ogranicza tempo rozwoju naszych silników, będzie ograniczało w dobrej wierze, oczywiście to prawo jest tworzone, ale będzie ograniczało tempo rozwoju naszych silników, to czy nie nasze silniki europejskie, mówiąc wprost, nie będą się rozwijały wolniej i czy one nie będą przez to słabsze? Tutaj na sali widzę pana generała, mamy wyśmienity, wspaniały polski system dowodzenia polem walki Jaśmin, być może najlepszy na świecie i to jest oczywiste przez fakt, że jest być może najlepszy na świecie, że musi być przedmiotem ataków silników, znaczy wojny silników. Wyobrażam sobie, że oczywiście Wojsko Polskie zapewne pracuje nad tym, żeby stworzyć silnik, który będzie walczył silnik sztucznej inteligencji, który będzie zwalczał sztuczną inteligencję, która będzie chciała zmienić obraz pola walki, który widzą żołnierze w tym systemie dowodzenia. Dokładnie tak zresztą wygraliśmy, między innymi mówiąc, Bitwę Warszawską, prawda, rozszyfrowując depesze wówczas przeciwnika. I teraz sytuacja jest taka, czy my nie skazujemy się i na tym poziomie walki stricte, walki silników sztucznej inteligencji, ale to też może się przekładać na realne zagrożenia na realnym polu walki. Czy te ograniczenia w pana ocenie gigantycznej, międzynarodowej mają aż taki wpływ, jak teraz zaprezentowałem? Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie. To duże wyróżnienie, możliwość występowania przed państwem, jeszcze w takim gronie to wręcz zaszczyt. Odpowiadając na pytanie, ono ma wiele wymiarów, ale skoro nawiązujemy do wojska, skoro nawiązujemy do obecności pana generała, to spójrzmy wielowymiarowo na to pytanie, bo ono jest bardzo głębokie i trafne. Tak naprawdę konkurencja silników sztucznej inteligencji wcześniej czy później doprowadzi do cyberwojny. Mówimy o cyberwojnie. Cyberwojna odbywa się za pomocą cyberbroni. Więc trochę stosując inżynierię wsteczną, która jest mi bliska, odpowiem w taki sposób. Jeżeli chcemy ustalić faktyczną odpowiedź na pana pytanie, zanim dotkniemy sztucznej inteligencji, to zastanówmy się, gdzie jesteśmy my jako Unia Europejska i gdzie jesteśmy my jako Polska w zakresie cyberbroni. Nie mówimy o rozwiązaniach cywilnych kategorii Symantec, Kaspersky, Norton Antywirus i tak dalej. To nie jest cyberbroń. Czyli gdzie jesteśmy my jako kraj, gdzie jesteśmy my jako Unia w zakresie cyberbroni, posiadania technologii cyberbroni na wypadek konfliktów w cyberprzestrzeni? Jesteśmy nigdzie. W całej Unii Europejskiej, nie tylko w Polsce. Nigdzie. W aliansie NATO, którego jesteśmy członkiem, jest jeden kraj, który posiada cyberbroń. Jeden kraj. Domyślacie się państwo jaki? Są to Stany Zjednoczone. I teraz ciekawostka jest taka, że od Stanów Zjednoczonych można kupić wiele rzeczy. Można kupić rakiety, system Patriot, można kupić myśliwce, czołgi i tak dalej. To nie jest problemem. Ale jeżeli chcielibyście państwo kupić cyberbroń od naszego partnera, Amerykanów, to niestety nie ma takiej możliwości.
No ale może chcemy transfer know-how od Amerykanów w ramach aliansu NATO, przecież jesteśmy partnerami. Więc sam know-how wytransferujmy do nas, podzielmy się tą wiedzą. Nie ma takiej możliwości. Możemy się podzielić o czołgach, rakietach, ale nie o cyberbroni. No to może chcemy porozmawiać przy kawie w kuluarach na temat cyberbroni z naszym partnerem. Nie ma takiej możliwości. Więc jest większy problem, wcześniejszy, który już jest zmaterializowany. Natomiast geneza tego problemu, o którym mówię, cyberbroni, bo pamiętajcie, szanowni państwo, że cyberbroń może istnieć, powinna istnieć z komponentem sztucznej inteligencji, ale nie musi istnieć. Pierwsza cyberbroń, za jedną z pierwszych uważa się atak Stuxnet amerykańsko-izraelski na wirówki atomowe w Iranie. Stuxnet to ponad 15 lat temu. Ten moment uznaje się za moment pojawienia się pierwszej cyberbroni. Minęło 15 lat i to udowodniło, że tamten atak i wiele innych cyberbroni nie potrzebowało sztucznej inteligencji jeszcze. Sztuczna inteligencja znacznie wzmacnia potencjał cyberbroni. Ale mamy cyberbroń, która może, ale nie musi korzystać ze sztucznej inteligencji. I skoro cyberbroń, abstrahując od sztucznej inteligencji na chwilę, jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, jako Unia i jako kraj, to teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, no okej, to dlaczego jako Unia nie mamy cyberbroni, jako Polska nie mamy cyberbroni? Dlaczego? Wiemy, że jesteśmy wysoko w rankingach, to prawda, w niektórych nawet na pierwszym miejscu jest Polska, ale na pewno nie w zakresie technologii, na pewno nie w zakresie cyberbroni. Więc dlaczego jako Unia i jako Polska nie posiadamy cyberbroni? Abstrahując na razie od sztucznej inteligencji, której ona może posiadać, ale nie musi. Przepraszam, panie Krzysztofie, ale chciałbym dopytać pana jako eksperta. W większości rankingów uniwersyteckich, międzynarodowych konkursów informatycznych, polscy informatycy zajmują najczęściej pierwsze miejsce. Są uważani za najwybitniejszych programistów świata. Więc dlaczego? I tu chcę dotknąć, właśnie dochodzimy do puenty. Cyberbroń i dojdziemy do puenty już ze sztuczną inteligencją. Nie posiadamy cyberbroni z tego samego powodu, o którym moi przedmówcy i prowadzący ten panel powiedzieli. To jest ten sam wniosek, te same rezultaty, geneza, przyczyna choroby i problemu. Regulujemy, doktoryzujemy się nad etyką, doktoryzujemy się nad prawami, na bok odsuwamy potencjał. Na bok odsuwamy suwerenność technologiczną, na bok odsuwamy potencjał technologiczny, suwerenność technologiczną. Skupiamy się, doktoryzujemy etyka, prawa, wizję, sensytywność, wiemy to, znamy. Z tego powodu nie posiadamy cyberbroni, no bo nie wiemy, czy to w zasadzie wypada. Pamiętajmy, że cyberbroń ma dwie formy. Formę ofensywną i formę defensywną. Mamy problem z formą ofensywną? Dobrze, odłóżmy ją na bok. Jaką mamy cyberbroń defensywną? Żadną w Unii Europejskiej. I teraz dochodzimy do odpowiedzi na pana pytanie. Polska, podobnie jak Włochy, ma jednych z najlepszych programistów, podobnie Niemcy, podobnie Hiszpania. Jesteśmy w tej czołówce światowej, oczywiście, że tak. I teraz ta czołówka emigruje już coraz mniej na szczęście, ale jednak. Oczywiście do Stanów Zjednoczonych, które pan wymienił. Wśród twórców OpenAI, kluczowych twórców mamy też Polaków. Więc to jest pytanie do struktur europejskich, to jest pytanie do struktur krajowych. Dlaczego zamykamy oczy na te diamenty, które posiadamy w Polsce, na te diamenty, które posiadamy w Unii Europejskiej, również we Włoszech, które są mi zawodowo i prywatnie bardzo bliskie? Ten potencjał jest ogromny. Tylko Unia jest ślepa na ten potencjał, nie chce go widzieć. I puentując moją wypowiedź, kończąc ten wątek cyberbroni, ten sam problem dotyczy sztucznej inteligencji. Będziemy podążać tą samą drogą. Skoro od 15 lat nie posiadamy, a istnieje na rynku cyberbroń, to uwierzcie mi państwo, za 15 lat będziemy w podobnym miejscu, gdzie dzisiaj jesteśmy ze sztuczną inteligencją. Będziemy badać historię, będziemy badać sensytywność, wrażliwość, etykę. Badajmy, to jest istotne. Ja sam jestem wrażliwy i romantyczny, ale jest pewna granica wrażliwości mojej romantyczności, po której zaczyna się działalność biznesowa. O to apeluję do naszego kraju i do naszego kontynentu. Tak, i tutaj nawiążę do tej części. Ja rozumiem, że pan zawodowo zajmuje się obroną i panu bliższe są systemy oczywiście te obronne, ale ja nie widzę żadnego argumentu tak przy zimnej kalkulacji, który miałby przeczyć tejże o potrzebie rozwoju i w Polsce, i w Unii Europejskiej
cyberbroni ofensywnej. Zwłaszcza, że Polska nie posiada żadnych istotnych takich zasobów, można powiedzieć, odstraszających. Chyba najbardziej efektywnymi naszymi środkami walki to jest broń kasetowa i termobaryczna, ale w obecnym świecie cyberbroń jest jak najbardziej jednym z elementów odstraszających. W zasadzie obowiązuje zasada w doktrynie, że ten kieruje i tworzy porządek świata, kto jest silniejszy, więc wydaje mi się, że nie ma potrzeby, żebyśmy się skazywali i jako Polska, i jako Europa po latach, setkach lat hegemonii światowej, która wynikała tylko i wyłącznie z przewagi militarnej tak naprawdę do roli osoby, która jest wyłącznie potencjalną ofiarą. To wydaje mi się, to taktycznie jest nieuzasadniony w ogóle ten sposób myślenia. Musimy myśleć i defensywnie, i jednocześnie ofensywnie. Krótki komentarz, szanowni państwo. Jaką bronią jest czołg? Słyszymy, że kupiliśmy czołgi Abrams, USA, Korea. One są obronne. Tak się mówi nam, że to one do obrony będą bronić nas te czołgi. Jaką bronią jest rakieta? Jaką bronią jest myśliwiec? To samo jest, tak dokładnie pan dotknął istoty problemu. To samo jest w cyberbezpieczeństwie. Nie ma czegoś takiego jak tylko defensywna broń. Nie istnieje. Czołg nie jest defensywny, rakieta nie jest defensywna. Rosjanie udowadniają swoimi systemami S-300, S-500, że teoretycznie są to systemy defensywne, ale nagle jest one click i te same systemy defensywne już są ofensywne. Na przykładzie systemów S-300, S-500 mówi się defensywne, one mają podwójne zastosowanie. Bardzo, bardzo ważne pana zdanie, bardzo ważny komunikat dla naszych rządzących, dla naszego wojska. Ja bronię nasze wojsko, żeby była jasność. Nasze wojsko, z którym my współpracujemy, również nasza firma, również ja osobiście, choćby wczoraj z dowództwem, również wczoraj. To w naszym wojsku, mówię o komponencie wojsk cyberbezpieczeństwa, jest świadomość tego, o czym my mówimy. Więc gdzie jest problem? Troszeczkę wyżej. Na strukturach decyzyjnych, politycznych, no ale jak posiadanie cyberbroni? Ale to nie wiadomo, czy jeszcze co oni będą z tym robić. No ale jak cyber? Ale to co, można kogoś atakować? To nie ma granic. Poziom jest gdzieś wyżej, bo jeżeli chodzi o struktury te techniczne, to one i w Unii, i w Polsce są, istnieją, mają świadomość. Czego brakuje tym strukturom? Inżynierom, którzy tam są. Oni naprawdę są. Kapitał ludzki jest. Brakuje woli, decyzji, kierunku politycznego, zielonego światła na tworzenie, na posiadanie, na wykorzystywanie. Nie mówię na atakowanie. Ja mówię choćby na stworzenie cyfrowego cyberpoligonu, w którym ci żołnierze codziennie będą się bronić, atakować i walczyć. Czy istnieje taki poligon cyber w Polsce? Czy istnieje taki poligon na terenie Unii cyber? Muszę zamilknąć. Teraz mam pytanie do pana, w zasadzie do wszystkich panów, ale chciałbym, żeby odpowiedzi w pierwszej kolejności udzielił pan profesor Terracciano. A mianowicie, panie profesorze, skoro wiemy, że de facto skazujemy się na poziomie regulacji wyłącznie Unii Europejskiej, tego małego, bogatego, ale małego pudełka, skazujemy się z góry na pozycję przegraną. Tak się stawiamy na pozycji przegranej. Przez te samoograniczenia prawne. To przypadkiem, czy nie powinniśmy może zacząć tej dyskusji od innej strony, a mianowicie stworzenia regulacji i konwencji międzynarodowych, które na poziomie międzynarodowym będą wyrównywały szanse. Przez pewien czas wykładałem na kilku uczelniach prawo wojenne i humanitarne i przecież mamy całą paletę rozwiązań prawnych, które regulują zasady prowadzenia wojny konwencjonalnej, tak ją ujmijmy, prawda? To, co się dzieje tak naprawdę, to już jest stan wojny. To wykład pana Krzysztofa wczoraj to wybitnie dobrze udowodnił. To jest stan permanentnej wojny. My jej nie widzimy, ona nie jest zrozumiała, nie jest transmitowana w mediach, nie jest komunikowana, odbiorca nie potrafi jej zrozumieć, ale to się toczy totalna wojna na poziomie nawet relacji Rosja-reszta świata. I oczywiście w tym obszarze cyberbezpieczeństwa. Czy zamiast zaczynać od tych regulacji dyskusyjnych, bo tutaj pan Jan zwrócił uwagę na to, że w grupie wysokiego ryzyka są systemy behawioralne, a ja czytam w grupie zakazanych w ogóle są systemy scoringowe. No i teraz będziemy dyskutować. To nie o to chodzi, żebyśmy teraz dyskusję i polemikę prawną prowadzili, tylko chodzi o to, że w ogóle musimy ją prowadzić. I to jest taka wojna wewnętrzna, to jest taka wojna w domu
po co nam to? Może przenieśmy tę wojnę i zaangażujmy w nią resztę świata. Niech na poziomie całego świata dojdzie do pewnego rodzaju regulacji, które przynajmniej być może słusznie, albo niesłusznie skutecznie, albo nieskutecznie to się okaże, tak jak na poziomie konwencji prawa wojennego i humanitarnego. Nie wszystkie kraje przyjęły. Polska nie przyjęła na przykład konwencji o ograniczeniu stosowania, produkcji i stosowania broni kasetowej, bardzo słusznie w mojej ocenie, ale przynajmniej będzie być może szansa na wyrównanie pewnych zasad konkurencyjności przy tworzeniu tych silników. Co panowie na ten temat sądzą? Tu wszystkich panów o to poproszę odpowiedź, ale zaczynając od pana profesora Terracciano. Allora, ovviamente io non sono un esperto in armi e in cyberarmi, però posso parlare di qual è l'approccio che almeno in Italia stiamo avendo per la cyber security. È evidente che se noi avessimo la possibilità di sviluppare dei trattati internazionali anche con riferimento all'utilizzazione del digitale, dell'intelligenza artificiale per finalità purtroppo di guerra sostanzialmente sarebbe l'ideale, ma non è un'alternativa. Cioè l'azione che l'Europa deve fare è congiuntiva, cioè nel mentre si regola comunque sulla base della mappatura dei rischi, contemporaneamente occorrerà fare un'azione globale, ma su questo non c'è alcun dubbio, e naturalmente bisognerà investire il più possibile per sviluppare la capacità di governare l'intelligenza artificiale anche sotto il profilo dell'utilizzazione della stessa per finalità di distruzione. Attenzione però, perché l'interesse ad una regolamentazione sotto questo profilo a livello globale è meno sentita perché chi detiene oggi la capacità tecnica è fuori dall'Europa e non ha nessun interesse ad una regolazione. Quindi noi ci troviamo in Europa da soli eventualmente a portare avanti una battaglia di questo genere. Secondo dato, la possibilità diciamo di arrivare ad una mobilitazione generale dipende dalla sensibilità della collettività, delle persone. Noi siamo abituati a reagire se vediamo quello che accade e quindi siamo in grado di spingere i governi, cioè la parte politica, a prendere decisioni perché sotto il profilo emozionale per questi aspetti, come dire, chiediamo soluzioni. La cyber security ha una prospettiva totalmente diversa perché parliamo di guerra invisibile. Le persone non hanno coscienza di quello che accade. Vi faccio solo un esempio. In Italia, solo con riferimento agli attacchi cyber alle istituzioni pubbliche, ai ministeri, nel 2023 ci sono stati 422 eventi, cioè più di uno al giorno, solo per i ministeri. E di questi 85 eventi hanno creato danni enormi. Non se ne è accorto nessuno. Si accorge il cittadino che sta accadendo qualcosa quando alcuni servizi collegati all'utilizzazione dei sistemi informatici non vengono più erogati. A quel punto si blocca l'erogazione e il cittadino non dà la colpa alla mancanza di una strategia di cyber security, dà la colpa alla pubblica amministrazione che non è in grado di, come dire, erogare il servizio. Questo è il problema vero. Qual è la strategia che quindi secondo me l'Europa dovrebbe avere sotto questo profilo? Che è naturalmente una strategia relativa alla cyber security non in caso di guerra, perché lì cambia tutto ovviamente, non ci sono più regole. Okay? La strategia è quella di creare prima di tutto un sistema di infrastrutture informatiche e digitali più sano. Per sano intendo che cosa? Una capacità di, diciamo così, difesa passiva, ma nello stesso tempo una capacità di difesa attiva. Quindi ha ragione il collega. Se non siamo in grado di sviluppare, come dire, una nostra capacità di incidere sia pur negativamente su sistemi altrui, non siamo neanche in grado di difenderci.
chi non ha la capacità di costruire, per tornare alle armi convenzionali, un carro armato, non sa neanche come difendersi da un carro armato. Quindi il problema è quello di creare, come dire, delle organizzazioni nazionali ed europee che riescano a fare entrambe le cose. In Italia noi abbiamo una amministrazione statale che sviluppa il digitale, si chiama Dipartimento di Trasformazione Digitale, e abbiamo però un'agenzia tecnica autonoma che si chiama appunto Agenzia della Cyber Security. Questa agenzia lavora con i servizi segreti, ma la verità è che ormai ci si è resi conto che avere un'autorità che dovrebbe presiedere alla difesa da attacchi informatici non è sufficiente, perché i nostri sistemi informatici sono ormai tutti collegati, sono interoperabili. Questo significa che l'ingresso di un attacco non avverrà mai nell'ambito dell'infrastruttura fortemente securizzata, ma avverrà nei punti più deboli. E se avviene nel punto più debole è difficilissimo, come dire, difendersi. Cosa significa questo? Noi stiamo andando verso una integrazione dei sistemi informatici. Il paradosso è che la cyber security richiede invece una compartimentazione dei sistemi informatici. È un po' quello che accade sui sommergibili, dove ogni piccola parte del sommergibile può essere isolata per evitare che venga in qualche modo diciamo, attaccata all'altra parte. D'accordo? Allora, coniugare la possibilità che le banche dati e i servizi possano essere interoperabili, ma allo stesso tempo per difendersi dagli attacchi, fare in modo che ci sia un compartimento, è un'attività difficile che richiede il coinvolgimento non di un'autorità, ma di tutti i soggetti. Occorre creare una cultura diffusa della sicurezza informatica, una cultura che però deve essere, diciamo così, deve coinvolgere la parte pubblica e la parte privata. E vi devo anche dire una cosa, la singola nazione è impotente. Dobbiamo creare una condizione, almeno a livello europeo, di sicurezza europea sotto questo profilo. E per farlo dobbiamo avere la capacità di sviluppare, purtroppo, lo dobbiamo dire, armi informatiche. Questa è la verità. Tak, zanim oddam głos panu Janowi i poproszę o odpowiedź na to samo pytanie, to jeszcze rozszerzę, troszeczkę utrudnię tutaj dla pana Jana. Panie Janie, właśnie nawiązując do ostatniego zdania pana profesora Terracciano, czy oprócz międzynarodowej konwencji, która być może jest zasadna, być może nie wiemy jak pan oceni, czy nie powinniśmy powołać na przykład ogólnoeuropejskiego to jest nierealne, unijnej konstrukcji biznesowo-informatycznej, cyfrowej, uwarunkowanej na stworzenie naszej autonomicznej, unijnej, sztucznej inteligencji, naszego silnika. Bo obecnie mamy sytuację taką, że w głównej mierze to, z czego korzysta przeciętny obywatel, to są silniki amerykańskie. W przytłaczającej większości. Czasami są pewne no-name, ale nikt nie wie dokładnie czyje one są, ale te, o których zazwyczaj przeciętny Polak wie, to są oczywiście silniki amerykańskie. To jest tak, żeby się nie skończyło troszeczkę tak samo jak z nawigacją samochodową, że my korzystamy z systemu amerykańskiego albo z żadnego, prawda? Niby jest europejski, rozwijany, ale w gruncie rzeczy dalej jest tam, gdzie jest, kto z niego korzysta, bo ja nie znam takiej osoby. Dlaczego? Bo zbyt późno zaczęliśmy. My jesteśmy być może dokładnie nigdzie. I teraz pytanie, czy nie powinno być tak, jak zrobiły Włochy, Niemcy i Wielka Brytania, że dla stworzenia myśliwca Eurofighter, którego każdy z tych krajów nie byłby w stanie sam udźwignąć, połączyły siły i stworzyły konsorcjum. Czyli nie powinniśmy stworzyć takiego unijnego konsorcjum wszystkich lub większości krajów, które tworzy własny, autonomiczny, potężny silnik lub grupę silników. Co pan na ten temat myśli? Bardzo dziękuję. Znaczy, nie czuję się kompetentny, żeby wypowiadać się technicznie na temat silników lub nie. Tutaj mogę po prostu wskazać na przykład firmy Mistral z Francji, która Claude'em świetnie sobie radzi na rynku prywatnym i konkuruje, współpracują z Microsoftem i to jest bardzo dobra rzecz. Do kwestii tego, jak powinno być to ułożone na poziomie europejskim wrócę, ale może powiem troszeczkę o tym, o czym moi poprzednicy powiedzieli. Zapytał pan o tę konwencję. Nie można
regulacji międzynarodowych tych silników AI i wykorzystywania ich w celach ofensywnych, defensywnych, militarnych nie można wyjąć tego z kontekstu geopolitycznego. I teraz moim zdaniem uczciwie rzecz biorąc rozmowa o jakiejś międzynarodowej konwencji, jeżeli mówimy o Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych, Chinach i Rosji, jest bezprzedmiotowa, jest troszeczkę stratą czasu, ponieważ mamy sytuację geopolityczną taką, że Stany i Chiny po prostu się szykują na wojnę. Mam nadzieję, że tej wojny nie będzie. W sensie nie ma żadnych bodźców dla tych dwóch krajów, żeby ograniczać siebie wzajemnie. Przy traktatach SALT w latach 70. i 80. o ograniczeniu broni atomowej i tam to chodziło o zasięg pocisków. Można było też pojechać, można było się wzajemnie jakoś obserwować, jakoś weryfikować te wyniki. Nie wyobrażam sobie nawet, że gdyby taka konwencja była podpisana co do cyberbroni, to żeby ktoś wpuścił gdzieś kogoś w Pekinie albo w Waszyngtonie wzajemnie, czy tam na MIT dookoła Bostonu, albo można było po prostu, nie wiem, w środku Dakoty, czy tam w środku Sinanu gdzieś wybudować jakieś centrum i to nie ma możliwości weryfikacji, więc to byłoby tylko po prostu takie, to byłyby czcze deklaracje. Natomiast oczywiście zakładam, że w ramach tutaj Sojuszu Północnoatlantyckiego jakieś wzajemne standardy do tego, co sobie wzajemnie robimy jako sojusznicy, na pewno już mamy i nie wiem, czy tutaj trzeba jakąś konwencję mieć. Moja generalna refleksja, też w nawiązaniu do tego, co panowie tutaj mówili, to bardziej dochodzimy do tego tematu w Unii, jaką my mamy, że tak powiem, teraz mentalną konstytucję i percepcję samych siebie, na przykład w porównaniu do Stanów Zjednoczonych. Gdzie jest konkurencja, gdzie jest ciężka praca, gdzie jest innowacyjność. Oczywiście co do szczegółów można się kłócić, jak to faktycznie tam jest i w Stanach nie jest tak różowo, prawda? Ale z kolei my mamy w Europie ten socjalny model gospodarczy. Mamy wysokie podatki, mamy bardzo dużą ochronę pracy, mamy duże regulowanie i tworzenie czegoś takiego, takiej mentalności, jak to niemiecki filozof Sloterdijk określił, takiej cieplarni, że my w Europie żyjemy w takiej cieplarni, stworzyliśmy sobie taką szklaną kopułę, poza szklaną kopułą jest zimno, ale my tutaj wydajemy dużo środków na ocieplanie tego i my jesteśmy takimi pięknymi roślinkami, które są bezpieczne i one tutaj sobie żyją. No i jak byliśmy na tyle silni, żeby tą szklaną kopułę utrzymywać, to wszystko się zgadzało. Jesteśmy coraz mniej silni, ale nadal jako Europa, nie jako Polska, ale jako Europa wydaje mi się, że kolektywnie myślimy w tych kategoriach starych imperialnych, a może powinniśmy się zastanowić właśnie, żeby obniżyć podatki, żeby tym inżynierom się po prostu tutaj opłacało zostawać, żeby po prostu inwestować. Jeśli chodzi o samą aktywność Unii Europejskiej, ja nie do końca. Być może jak są jakieś duże programy, jak programy jakieś kosmiczne, prawda, Europejska Agencja Kosmiczna, czy programy właśnie jeśli chodzi o obronność, być może to ma sens, być może nie. Tutaj specjaliści właśnie od bardziej kwestii militarnych powinni się wypowiadać, tak jak w kwestii na przykład tarczy antyrakietowej europejskiej. Czy my jako Polska powinniśmy to robić z Amerykanami, sami budować swój potencjał, czy współpracować z Niemcami, którzy, jak widzieliśmy, przez pierwszy rok wojny grali na to po prostu, żeby Ukraina przegrała. Więc ja jako Polak w to osobiście nie wierzę, ale odskakuję tutaj od dyskusji na temat sztucznej inteligencji. Podsumuję, jeśli chodzi o samą sztuczną inteligencję. Nie wierzę w dalszy interwencjonizm. Powinniśmy raczej, być może Unia Europejska powinna ustalić jakieś programy, jeśli chodzi o zachęty, granty i powinniśmy pozwolić, żeby ten sektor prywatny i te talenty, które mamy europejskie, żeby one po prostu działały. No tak, ale panie Janie, ale z tego, co pan powiedział, to de facto wynika, że Unia Europejska w gruncie rzeczy biorąc inwestuje w taki interwencjonizm, tylko taki interwencjonizm blokujący, prawda? Czyli nie sprzyjający tworzeniu środowiska, które by rozwijało sztuczną inteligencję. Mówię tutaj o regulacjach w zakresie sztucznej inteligencji. I teraz proszę zwrócić uwagę i też moje pytanie i do pana, do każdego z panów. Czy nie uważają panowie, że dojdzie do redefinicji w ogóle sił światowych w wyniku właśnie sztucznej inteligencji? Co dotychczas decydowało o tym, że Europa była silna? W gruncie mówiąc wybitne mózgi, moce obliczeniowe wybitnych mózgów. Einstein, prawda, von Braun, cokolwiek byśmy nie powiedzieli, notabene urodził się na terenie obecnej Polski, w Wyżysku, mało kto o tym może wie, ale cokolwiek byśmy nie powiedzieli, to tak naprawdę wielkie projekty tworzyły wielkie mózgi. Stany Zjednoczone to zrozumiały i zaczęły importować tych ludzi, prawda, czy von Brauna w szczególnych okolicznościach. Rozumieli to również Rosjanie, którzy Koroliowa ściągnęli, prawda, kiedy nie upadł im projekt kosmiczny, ściągnęli z łagrów, bo potrzebny był potężny mózg, inaczej mówiąc moc obliczeniowa. Teraz jest inaczej. Teraz nie potrzeba, na pewno potrzeba i mózg się liczy, bo inżynierowie muszą stworzyć te silniki,
Ale w gruncie rzeczy te silniki w ogromnej mierze zastępują właśnie te moce obliczeniowe tych wybitnych jednostek. I czy to nie jest tak, że my nie powinniśmy od tu i teraz i natychmiast, prawie że za wszelką cenę, tworzyć europejskich silników sztucznej inteligencji, w ogóle silników informatycznych, czyli mocy obliczeniowej? Bo ten będzie prawdopodobnie rządził światem, tak jak to było przez tysiące lat. Kto miał najnowszą technologię? Jeżeli jest tak źle, jak powiedział pan Krzysztof, że my jesteśmy dokładnie nigdzie, no to jest katastrofa. To znaczy po raz pierwszy straciliśmy całkowicie kontrolę jako Unia Europejska, jako Europa nad samym sobą, nad samostanowieniem. To nie to, że nad światem, tylko nad samym sobą. To znaczy staliśmy się w pewnym sensie niewolnikami intelektualnymi, niewolnikami mocy obliczeniowej. No, najnowszy myśliwiec F-15X ma moce obliczeniowe, które pozwalają mu wykonać 85 milionów operacji na minutę, a to zaledwie się mieści w pudełku w myśliwcu. Nie mówimy o potężnej serwerowni, a my jesteśmy dokładnie właśnie prawie nigdzie. I być może to powinna być taka troszeczkę też puenta nasza, że to powinien być ten kierunek rozwoju. My musimy szukać, my jako niewielka Europa, przecież to jest, prawda, Chińczycy uważają, że to jest mały półwysep, prawda, nawet takiego użyli określenia. I jako ten mały półwysep funkcjonowaliśmy, przetrwaliśmy tylko dzięki przewadze technologicznej, intelektualnej, w szkolnictwie. I czy to nie jest w ogóle kontrapunkt dla wszystkich dalszych rozmów, że to nie jest kwestia czy, tylko że my musimy i kiedy? Może szybciutko. Dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, mówimy o tej mocy obliczeniowej. Słowo, które tutaj nie pada niestety w kontekście AI, to jest chmura. Trenowanie tych wszystkich systemów to jest chmura. Głównymi dostawcami chmury jest Microsoft, jest Amazon i to są wszystko firmy amerykańskie i Google oczywiście. Więc my musimy mieć własną też chmurę i nie wiem czemu jeszcze jest tak, że my w Europie nie mamy własnej potęgi po prostu chmurowej, nie mamy własnych serwerów po prostu. Druga rzecz, jeśli chodzi o same Chiny, o Stanach nie muszę mówić, to jest kraj, który czuje, że trzeba konkurować, to jest kraj, który jest w stanie wojny od 1941 roku zasadniczo. Oni wiedzą, że żeby żeby demokracja była silna, musi być silna armia, po prostu. Stany o tym wiedzą. My musimy pomyśleć sami o sobie w Europie, gdzie my jesteśmy mentalnie i duchowo po prostu, bo regulacja sztuczna inteligencja to nie jest czynnik decydujący sam w sobie, tylko to jest bardziej to, jak my mamy się z tym w Europie, to jest jakiś emblemat tego, co my mamy po prostu w głowach. A jak było kiedyś, to szybciutka anegdota na koniec nawiążę jeszcze do Chin. Były sobie Chiny w latach w XIX-XVII wieku największe imperium, wielka potęga gospodarcza. Po drugiej stronie globu była taka mała wysepka kamienista, ona się nazywała Wielka Brytania. Oni przypłynęli z takimi małymi łupinkami na drugi koniec świata i po 20-30 latach nie było wielkiego imperium chińskiego, dlatego że Brytyjczycy mieli przewagę technologiczną i chciało im się walczyć. Ja tutaj nie oceniam moralności wojen opiumowych, tylko opisuję fakty, więc to jest moja puenta. Panie Krzysztofie, co pan na ten temat sądzi? No bo to jest zdecydowanie pański obszar. Czy powinniśmy tworzyć właśnie tu i teraz i natychmiast własny system, czy własne silniki unijne, europejskie, jak zwał, tak zwał? Tak jak tutaj padło wcześniej, rzeczywiście silnik Claude, teraz już w trzeciej wersji wydany we Francji, jest bardzo mocny, jest absolutnie porównywalny z rozwiązaniami OpenAI. Unia Europejska wydaje się nie zauważać, że ma we Francji kopalnie diamentów gotowych też, jest tryb snu, no jest tryb kontemplacji. Ja mam taką przykrą refleksję, gdy się przysłuchiwałem tej dyskusji. Ja wróciłem specjalnie na państwa wystąpienie z Arabii, z tygodniowego biznesowego pobytu Arabii. Jeżeli kraj stojący w dużej mierze na pustyni, ja tam usłyszałem, że skończyliście się jako Europa. To było bardzo przykre doświadczenie, które mnie osobiście dotknęło. Skończyliście się, oczywiście ta dyskusja się potoczyła, zapytałem dlaczego. Nie miałem żadnego argumentu dla moich rozmówców w Arabii, którzy nawet się z nas nie śmieją. Oni nam współczują. Nie pytają, gdzie my idziemy, co my robimy, dla nich nie istniejemy. Dzisiaj jest takie i zrozumiałem, będąc tam w ubiegłym tygodniu, że no rzeczywiście wielokrotnie mnie pytano, co Europa ma nam do zaoferowania dzisiaj? Samochody spalinowe? To i tak robicie to drożej i dłużej niż na przykład Chiny. Co jeszcze? Chmury nie posiadacie. To możemy dostać z Chin. I jest coś jeszcze, co nam trochę umyka w naszym kraju i chyba Unii Europejskiej. BRICS. Rosja, Brazylia, Indie, Chiny i szereg krajów, które
stoją w kolejce. My w ogóle o tym nie rozmawiamy, w ogóle tego nie widzimy, a będąc tam, ja widzę, jak my, to nawet nie jest, czy my przegrywamy, my już przegraliśmy, bo tam jest wizja, tam jest strategia, tam jest konsolidacja, tam jest strategia, tam są cele. U nas cele, regulacje, regulacje, regulacje. O czym świadczą regulacje, szanowni państwo? Jeżeli jakiś kraj, jakikolwiek kraj skupia się na regulacjach, nasz kontynent się na tym skupia, to znaczy, że jest przegrany. Powiem państwu takim trochę na pocieszenie. Na czym skupiają się Stany w wojnie z Chinami teraz? Na regulacjach. Też są przegrani. To jest chwila, w której kraj skupia się na regulacjach, nie na rozwoju, nie na innowacjach, jest przegrany. Mamy ten problem jako kontynent. Również Stany mają ten problem. Skupiają się na regulacjach. Wojna chipowa, wojna regulacyjna. Dlaczego to robią? To jest krzyk i akt rozpaczy. Ponieważ technologicznie już tą wojnę, nie chcę powiedzieć przegrali, ale nie wygrają jej. I każdy kraj, pamiętajcie, który skupia się na regulacjach, to jest już ostatni akt rozpaczy, krzyk rozpaczy. I niestety my w tej fazie jesteśmy. Czy ja wierzę, mogę formułować jakieś biznesowe, odważne, kreatywne wizje? Mogę, nie ma problemu, godzinami. Tylko że widzę, co się dzieje i wracając właśnie z Arabii, która pewnymi pytaniami uświadomiła mi, paradoksalnie w naszej relacji biznesowej, my mamy tam co robić. Absolutnie tak, ale przeszliśmy z naszej relacji na geopolitykę i uświadomiło mi to, że jako kontynent śmiem wątpić, czy mamy szansę. Moja ocena tego jest taka, że jeżeli mamy tak zbiurokratyzowaną strukturę, tak wielonarodową, to według mnie prognoza pogody nie jest optymistyczna. Chiny nie mają tego problemu, Rosja nie ma tego problemu, kraje takie jak Arabia i inne również nie mają tego problemu. A my sami sobie go stworzyliśmy. Tak. Niestety czas nieubłaganie biegnie. Chciałem jeszcze jeden temat poruszyć, ale już być może na najbliższej lub kolejnej konferencji. Chciałem jeszcze zadać pytanie, może taką tylko zajawkę zrobię, a mianowicie, żebyśmy się zastanowili być może na przyszłość. Stawiam pewną tezę, że w obecnym świecie walutą nie jest już ani euro, ani złotówka, ani dolar. W obecnym świecie walutą jest silnik sztucznej inteligencji. I być może na ten temat w przyszłości porozmawiamy. Dziękuję serdecznie panom za uwagę.